Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z ćwiczeniem na mięśnie żywacza. I choć żywacze bardziej kojarzą nam się z bruksizmem, czy po prostu z bardziej zarysowaną linią żuchwy, to może Was zdziwię, ale dysfunkcje w żywaczach, czyli skrajne napięcie żywaczy, będzie prowadziło do asymetrii twarzy i także do pogorszenia środka naszej twarzy, a więc na bruzdy wargowo-nosowe, na linię marionetki, a także na okolice pod oczami. Więc jeżeli zauważyliście jakąś dysfunkcję z tych wymienionych, to bardzo możliwe, że macie spięte mięśnie żwacza, a statystycznie niestety większość z nas spina te mięśnie, dlatego że jednak nadwyrężamy je jedząc, zwłaszcza jedną stroną, a to wpływa na asymetrię. Mówimy, otwieramy buzię, często śpimy z otwartą buzią, czy robimy coś z otwartą buzią, oddychamy przez usta, to wszystko wpływa na nadwyrężenie mięśni żwacza. Więc dzisiaj Wam pokażę naprawdę bardzo skuteczne ćwiczenie, które najskuteczniejsze byłoby wykonywane przez terapeutę, natomiast techniki, których się uczę, też staram się przełożyć na automasaż, tak żebyście zarówno Wy zaoszczędzili, jak i też mogli codziennie korzystać z tych technik. Więc jeżeli filmik będzie pomocny, to koniecznie zostawcie kciuka do góry i jeżeli interesuje Was tematyka automasażu, chcecie poznać więcej technik, a co róż będę wrzucała to nowe, to zachęcam do subskrypcji i już zaczynamy. Zaczynamy od znalezienia mięśnia żwacza, co ogólnie nie jest ciężkie. Jeżeli ciężko Wam jest wyczuć, to po prostu otwórzcie buzię, wówczas automatycznie ten mięsień się napina. Możecie też starać się zagryźć zęby, także będziemy skupiać się na całym tym mięśniu, począwszy od przyczepu górnego oraz przyczepu dolnego, który jest przyczepiony do naszej szczęki, do żuchwy. Zaczynamy od przyczepu górnego i jak go znaleźć. Tak jak macie tutaj najbardziej wystający element kości jarzmowej, tak przyczep będzie troszeczkę dalej. Tak można powiedzieć, że jest pomiędzy kością skroniową a kością jarzmową, tutaj tym najbardziej wystającym elementem. Także gdzieś tutaj bierzecie kciuka i wkładacie go w to miejsce. Z drugiej strony też będziemy robić taką kanapkę, czy palcem wskazującym, czy środkowym, tak żeby one mniej więcej były w tym samym miejscu. A drugą dłonią, czy kciukiem, czy palcem wskazującym, ewentualnie możemy knykciami palca wskazującego i środkowego, będziemy zjeżdżać mniej więcej z tego punktu i łączyć się z tymi palcami, tworząc kompresję, czyli takie skumulowanie napiętej tkanki w jednym miejscu. Na razie na zewnątrz Wam pokażę. Ściskacie największe napięcie i trzymacie. I będziemy w ten sposób trzymać. Jeżeli macie mocno spięty mięsień, to będziecie też odczuwać ból, ale spokojnie. Trzymamy do momentu, kiedy poczujecie, że ta tkanka robi się taka bardziej gąbczasta, miękka i bardziej przesuwają Wam się po niej palce. Może to być pół minuty, minuta i jeżeli macie takie skrajne napięcia, to tego typu ruch powtarzacie 3-krotnie w ramach jednego posiedzenia, że tak powiem. Bardzo ważne jest, abyście w trakcie tego ćwiczenia głęboko oddychali. I w momencie, kiedy chcecie już puścić tkankę, róbcie to na takim już głębokim wydechu. Czyli trzymamy i puszczamy. Żeby nie obciążać obręczy barkowej i szyi, wszystkie pokazane ćwiczenia można robić z podparciem łokci. To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie będzie już obejmowało cały mięsień żwacza i będziemy rozluźniać go partiami w poprzek. I tutaj również technika jest bardzo podobna, z tym, że kciuk, który będzie również gdzieś tak w połowie żwacza, będzie tak naprawdę tylko podporą. On już nie będzie ściskał tego mięśnia, tylko będzie podporą dla palców, które będą szły w poprzek tego mięśnia. Starajcie się mocno dociskać mięsień i też przesuwać palce bardzo powoli. Na sam koniec dolny przyczep żwacza i tutaj technika jest taka sama jak przy pierwszym ćwiczeniu, po prostu kciuka układamy tutaj bardziej już na żuchwie. Dalej oczywiście czując sam mięsień. Z jednej strony będziemy popychać mięsień, z drugiej również i tworzyć kompresję, czyli ściskać ten mięsień i trzymać.
Ja ogólnie w tym miejscu mam mniejsze napięcie, więc też nie powtarzam tego ćwiczenia. Bardziej skupiam się na górnym przyczepie, no i też ogólnie na całości żwacza. I wszystko to powtarzamy z drugiej strony. Z racji tego, że jednak trochę wkładamy siły w to ciężko będzie nie zrobić tego ćwiczenia bez nadmiernego napinania mięśni, czy to karku, czy ramion, czy nawet szyi. Stąd też zalecam Wam po wykonaniu ćwiczenia na żwacze masaż rozluźniający właśnie tych obszarów, zwłaszcza tak zwane kaptury. Także można skupić się na mosie i rozciągnąć także po prostu platyzmę. Czekam na pierwsze wrażenia. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się wykonać to ćwiczenie, czy napotkaliście jakieś trudności. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, śmiało piszcie. I mam nadzieję, że filmik był pomocny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! I na koniec skrót wszystkich ćwiczeń na obie strony, w sumie 2,5 minuty. Nie ma przeciwwskazań, aby to ćwiczenie wykonywać codziennie, zwłaszcza jeśli cierpicie na bruksizm czy odczuwacie napięcie żwaczy. Najlepiej wykonywać je na sucho, aby Wasze palce się nie ślizgały. Jeśli macie zaburzoną barierę hydrolipidową czy podrażnioną skórę, to wstrzymajcie się z ćwiczeniami. Przy bardzo reaktywnej czy naczynkowej cerze możecie robić to lżej.